Cześć, siemano, dzień dobry, ja nazywam się Darek Grudniewski, jestem z kanału Dr. E-Bike. Tutaj przed tobą jest najnowszy rower marki Yeti. Marka Yeti, marka ważna dla każdego Polaka z tego względu, że pan Sławek Łukasik zdobył w tym roku tytuł wicemistrza świata w enduro, a jednocześnie w cyklu EDR wywalczył sobie mistrza, to znaczy zdobył największą ilość punktów przez cały sezon. Najlepszy zawodnik enduro na świecie, liczby nie kłamią i Yeti to jest marka amerykańska, która ma kilka rowerów elektrycznych. Yeti pokazało swój pierwszy elektryk kilka lat temu i to był rower, który się nazywa 160E. On był na silniku Shimano z baterią Shimano. Natomiast niedawno Yeti pokazało rower, który nazywa się MTE i to jest Medium Travel E-Bike, a to jest najnowsze LTE, czyli Long Travel E-Bike, czyli e-bike o dużym skoku od Yeti. Na jakim silniku nie widać, ale niedługo się tego dowiesz. Cały świat, tu jest napisane 16 września o godzinie 17. Cały świat internetu rowerowego będzie prawdopodobnie dawał informacje na temat tego roweru. Ja dziękuję bardzo firmie Yeti Europe za udostępnienie mi tych materiałów, dzięki czemu ja też się mogę teraz na bieżąco z Tobą na szybko podzielić tymi informacjami. Tak pokrótce, szybko, razem z Tobą omówię tą prezentację zrobioną przez Yeti, żebyśmy mogli ja i Ty jak najwięcej z niej wyciągnąć. Więc przede wszystkim jest to rower, który jest napisane tutaj w tej informacji, że on nie ma limitów prędkości. Oczywiście limity prędkości ma, wspomagania silnika do 25 km na godzinę w Europie, do 32 km na godzinę silnik wspomaga w Stanach. No i jest jeszcze napisane, że jest to rower, na którym nie musisz się ścigać, ale jak będziesz taki rower posiadał, to prawdopodobnie będziesz o ściganiu myślał. Yeti, firma bardzo mocno związana ze sportem, z enduro, wiedzą jak robić rowery do ścigania piekielnie szybkie. Idąc dalej, tutaj szybki przegląd najważniejszych cech tego roweru. 160 mm skoku na tylnej osi, 170 mm skoku widelca, 64 stopnie to jest kąt główki tego roweru, no i rower może pracować na dwóch kołach 29 cali albo na MX-ie, na mixie, czyli na dużym kole z przodu i kole 27,5 cala z tyłu. No i ważna informacja, nie poszedł w tego producenta z Chin DE, który jest teraz bardzo popularny i hypowany mocno, tylko poszli konserwatywnie w Boscha, czyli amerykańska marka dogadała się z Niemcami i ten ich flagowy model wychodzi na Boschu, jest napisane na CX Race, nie ma takiego silnika w generacji piątej, jest tutaj błąd w tej prezentacji, najnowszy silnik Boscha generacji piątej, ten usportowiony, to się nazywa CX-R, a nie Race. Jeżeli chodzi o zawieszenie tego roweru, to mamy zawieszenie typu Sixfinity, czyli tutaj 1, 2, 3 punkty obrotu, 1, 2, 3 punkty obrotu, dodatkowa taka krzywka i jeszcze nie widać, tutaj jest 7 punkt obrotu z tyłu, tutaj w okolicy osi tylnego koła, ale pewnie nie nazwali tego zawieszenia Sevenfinity, bo by to głupio brzmiało. Sixfinity brzmi dużo lepiej, jest to zawieszenie bardzo sztywne, przede wszystkim jeżdżę ostatnio rowerem MTE, czyli tą mniejszą wersją ze skokiem 145 mm i naprawdę ten rower zasuwa jak na tak mały skok, jest niesamowicie sztywne to zawieszenie, te krzywki tutaj są bardzo krótkie, a to jest dobre dla sztywności tylnego zawieszenia. Tutaj mamy taki rzut oka na okolice silnika, tutaj widzimy silnik CXR, o którym wspominałem, korby karbonowe ze SRAMa XX, fabrycznie 160. Widzimy tutaj też port ładowania zrobiony przez Yeti, podobnie jak w MTE. W MTE też nie jest port TQ, tylko jest port Yeti, ładna gumka z logiem i tutaj jest przednia śruba od silnika i tylna śruba od silnika i na tyle, na ile znam Boscha znam dosyć dobrze, to prawdopodobnie patrząc na konstrukcję ramy nie da się tutaj łatwo tej baterii w tym rowerze wymieniać. Na tym screenie widzimy tutaj przełożenie zawieszenia i w Yeti to jest fajnie rozwiązane, że mamy takiego flip chipa, czyli jednego flip chipa, którego możemy sobie obracać, albo jeszcze innego flip chipa i dzięki temu mamy 3 różne położenia. To jest położenie racy dla Sławka Łukasika, który piekielnie szybko jeździ na rowerze i w tym położeniu jest 25% tutaj czego? Progresji, tak. A tu jest dla typowych Januszów Enduro, to jest to ustawienie ostatnie Plush, then Poppy, czyli najpierw pluszowe, a potem takie skoczne 35% progresji, to jest moje ulubione położenie, też przetestowałem to w MT, na tym trybie najlepiej mi się jeździ, tu jest rozrysowane, że różnie tutaj ta progresja i przełożenie tego
zawieszenie działa, a jeszcze ciekawostka, że jak ustawimy sobie na to moje położenie, no to mamy nie 160 skoku z tyłu, tylko 164 nawet. Super, tutaj jeszcze rozbity anti-squat, możesz sobie zerknąć, MTE kontra LTE, inne silniki, więc inne mamy tutaj wykresy i anti-rise trzymające się tam na poziomie 61-62%, w SAG-u na 67, to już takie technikalia, wysoki stack, scenterowana tutaj ta cała masa w środku, silnik, nisko bateria, żeby można było na tym rowerze jeździć piekielnie szybko. Jeżeli chodzi o flip shipa tutaj na tak zwanym seat stayu, czyli rurkach idących w stronę seata, czyli rury podsiodłowej, no to mamy tutaj takiego flip chipa obracanego, proste rozwiązanie, kropka 29 cali, teraz ustawienie, możemy sobie to rozkręcić, odwrócić i wtedy mamy na 27,5. Rower przychodzi fabrycznie, w każdej specyfikacji na kołach 29 cali z przodu i z tyłu. No i tutaj na kolejnym slajdzie też się chwalą, że no zawieszenie mega. Przyznam, że zawieszenie jest wybitnie dobrze pracujące. Nie ma żadnych high pivotów, żadnych tutaj komplikacji. Natomiast zawieszenie jest takim wirtualem, jest punkt obrotu jeszcze z tyłu przy tylnej osi i ta specjalna krzywka, czyli dolna i górna krzywka są połączone ze sobą takim linkiem symetrycznym. Wszystko co jest w rowerach to powinno być symetryczne porówno z lewej, z prawej, więc mamy tutaj taki dodatkowy link, który jeszcze tak jakby praca tej górnej krzywki wpływa bezpośrednio na pracę dolnej krzywki, dzięki czemu ten rower naprawdę chodzi kosmicznie. I na kolejnym slajdzie mamy omówione, że tutaj poza tym, że ramy wszystkie te w tym Yeti LTE są wykonane z karbonu, przedni i tylny trójkąt, to dodatkowo jeszcze firma Yeti stosuje taki materiał Vectran. Znam ten materiał, to są takie specjalne włókna, które są mega odporne na uderzenia, impact resistance, tak tu jest napisane i jeszcze tutaj poprawia całą wytrzymałość tej konstrukcji i ten materiał specjalny Vectran jest stosowany na chainstayu, seat stayu i dodatkowo na dolnej i górnej rurze. To zabezpiecza przed ewentualnymi obiciami ramy, zniszczeniem ramy od kamieni, ale też daje dużą sztywność całej ramie. Dodatkowo mamy tutaj różne takie jeszcze zabezpieczenia plastikowe porobione i tutaj jeszcze jest tajemnicza taka klapka pod spodem w okolicach baterii. Jest napisane, że ona ma dwie funkcje, że jako access door do wymiany baterii i do dostępu do kabli, ale na tyle na ile znam Boscha, a znam Boscha dosyć dobrze, to patrząc tutaj na te rozwiązania, to wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie wyjąć i wymienić tą baterię bez zdemontowania portu ładowania i bez zdemontowania silnika. Gdzie to my byliśmy? Byliśmy tutaj. Fajna rzecz, jeszcze tutaj mamy nito nakrętki, dzięki temu możemy tutaj sobie przykręcić, no nie bidon, ale jakiś uchwyt na dętkę albo jakiś tam nabój, na przykład z gazem do szybkiej naprawy w warunkach wyścigowych naszego koła. Kierownica w każdej wersji karbonowa 35 mm z niosło, 800 szeroka do przycięcia ewentualnego i tutaj dodatkowe jeszcze kąty backsweep i upsweep tej naszej kierownicy, wszystko nowocześnie. Jeżeli chodzi o same silniki, no to w tańszej wersji mamy zastosowany silnik normalny CX 5 generacji, a w tej najwyższej wersji T4 mamy CXR, nie Race, tylko CXR i to są silniki, które generują 100 Nm, 755 W mocy mają. Fabrycznie każdy rower przychodzi z baterią 800, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje zbić trochę masę o kilogram, no to wtedy można sobie zamontować baterię 600 i dodatkowo jeszcze rama jest kompatybilna z range extenderem Boscha. Ja lubię ten extender, ale nie przepadam za tym systemem montażu, który jak dla mnie jest systemem, który trochę się kiwa, tam Bosch ciągle coś poprawia, żeby to było ciaśniej, ale ogólnie na wycieczki spoko, ale jeżeli będziemy chcieli tym rowerem ostro haratać, to ten range extender trochę się giba i do tego range extendera potrzebujemy jeszcze kabelek 200 mm do połączenia range extendera z naszym portem ładowania. W ramie oczywiście zbudowany Kiox 400C, czyli ten najnowszy kontroler z Boscha z wyświetlaczem, z portem USB-C do ładowania dla przykładu telefonu. Mamy bezprzewodową tutaj manetkę do sterowania trybami, do uruchamiania trybu walk. Dodatkowo mamy manetkę, jeden i drugi przycisk zwykle i tak jest ustawiony w ten sposób, że nim obsługujemy sztyce, wciskając jakikolwiek z nich, podnosi się nam sztyca regulowana podsiodłowa. No i jeszcze z tyłu widzę, że Yeti nie poszło w rozwiązanie z kabelkiem, które moim zdaniem jest spoko, tylko zostawili tutaj przyrzutkę typu T-Type na normalną baterię, którą trzeba
ładować. I podsumowanie tych wszystkich funkcji i cech tego roweru. No, rower wygląda bardzo dobrze, wygląda dobrze jak każde Yeti. Ja teraz tak jeszcze tutaj szybko pokażę Ci, jakie mamy specyfikacje. To jest specyfikacja za $20,000 kanadyjskich, kupę kasy. Chyba chcieli specjalnie tak jak spec pokazać, że coś może kosztować 20 000. No i jest drogo, tak? Masa tego roweru 23,4 kg. Dołożysz lepsze opony, dołożysz wkładki, dołożysz pedały. No i się wtedy z automatu zrobi jakieś pewnie 25 kg. W tej najdroższej wersji mamy Foxa Podium 38, 170 mm skoku, czyli ten widelec upside down. Mamy cały osprzęt XX, wszystko najlepsze co może być ze SRAM-a. Nie mamy tutaj ani jednej części Shimanowskiej, wszystko jest SRAM-owskie, trochę komponentów od Yeti typu ta kierownica, jakieś tam gripy, ODI, ładowarka 4A, czyli klasyka. No i ważne, że w tej najdroższej wersji i w wersji jeden niżej mamy karbonowe koła DT Swissa do Enduro, nazywają się HXC 1700 o szerokości wewnętrznej obręczy 30 mm. Jeżeli chodzi o dropery, no to mamy 200, mamy droper dopiero w large'u i w XL, a w rozmiarze M mamy 175 droper. Trochę tańsza wersja za 12 900 euro. Czym się różni od tamtej? No nie ma Foxa Podium, ma tutaj normalnego Foxa 38, ale wszystko tutaj w Kashimie. Też elektryczna przerzutka, natomiast też karbonowe koła, natomiast osprzęt już jest nie XX, tylko X0, który jest też bardzo dobrym osprzętem. No i tutaj wersja bieda dla ubogich, w cudzysłowiu, za jedyne 10 000 euro i tutaj w tej wersji przede wszystkim wyróżnia się ta wersja tym, że ma aluminiowe koła H1900 i ma przerzutkę pędzoną linką. Nie polecam tego rozwiązania, szybko bym tutaj upgrade zrobił z tego względu, że ja teraz testuję rower Yeti MTE i tam też jest właśnie ta przerzutka 90. Nie mówię, że to zła przerzutka, przerzutka jest pewnie dobra, ale tutaj tak jest linka popuszczana, poplątana w tej ramie, że po 500 km w tym rowerze bardzo ciężko chodzi linka, więc tak, tutaj jeszcze kąty tego roweru, kąt główki 64 stopnie, podsiodówka 78, ta główkę możemy regulować plus 1 stopień, ponieważ stery mamy półzintegrowane, ZS 44 u góry, 56 na dole, więc tam można sobie akcesoryjne miski kupić i Yeti pozwala na to, żeby plus 1, minus 1 stopień kątem główki się bawić. Mamy ten sam, ale mamy ten sam chainstay 449, czyli nie taki krótki dla każdego z rozmiarów, baza kół 1282 w LC, tak patrzę na L, bo tak ja jestem tak pod L albo trochę pod M. W sumie ten LTE, MTE, ten mniejszy mam w MC i mi bardzo dobrze się jeździ na tym rowerze. No i to jest tyle z tej prezentacji, ale jeszcze chciałem tak tylko wspomnieć tutaj zapomniałem powiedzieć o tym, że tutaj mamy zrobione taką osłonę łańcucha, która trochę jest moim zdaniem nieudana w tym rowerze. To znaczy, jak jesteś Sławkiem Łukasikiem i dobrze jeździsz i masz nogi tak jak trzeba podczas pedałowania, to spoko, ale jak jeździsz na kaczkę tak jak ja, to ja tutaj szybko i nie tylko ja, ale widzę, że tutaj po prostu ta guma lubi odpadać, bo jest szargana przez pięty naszych butów. Także co chciałem powiedzieć, no jeżeli taki rower Ci się spodoba i chciałbyś takie Yeti kupić, to są takie możliwości, bo Sławek Łukasik razem z Rafałem i jeszcze z Kaiserem, z Michałem założyli firmę jakiś czas temu i sprzedają rowery Yeti w Polsce, czyli możesz sobie przyjechać pod Kraków, taki rower obejrzeć, czy mają już te LTE. No na dzień nagrania tego materiału jeszcze nie mają, ale wiem, że płyną do nich te rowery, będzie dużo, bo to wydaje mi się, że to będzie naprawdę hit, to LTE. Zobaczymy, jak wyjdzie z tą baterią, czy ona jest wyjmowana, czy nie. Ja obstawiam, że nie jest łatwo wymienna, że w sensie jakby Sławek Łukasik jechał jakiegoś EDR-a elektrycznego, to mechanicy mu to szybko zmieniam taką baterię w 10 minut, ale normalny człowiek to raczej nie będzie zrzucał silnika, żeby się tam dostać. Także wielkie dzięki za oglądanie tego materiału, taki na spontanie zrobiony materiał, ale uważam, że rower jest na tyle ciekawy i na tyle będzie pożądany, że warto było się zapoznać z takim materiałem. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to proszę o łapkę w górę i o zasubskrybowanie mojego kanału, który nazywa się
Dr. E-Bike, a już niebawem będzie kolejne wideo u mnie na kanale, to jest test roweru Yeti MTE, czyli tego mniejszego, którym dużo pojeździłem i mam dużo przemyśleń na jego temat z prądem Hej.